A dzień dobry bike showowcy, witam was dzisiaj w słonecznym Krakowie i zapraszam was dzisiaj na ostatnie spotkanie z Riverside'em. Bo dzisiaj, drodzy państwo, podsumujemy sobie test tego karbonowego gravela z Decathlonu, więc dzisiaj parę słów moich przemyśleń po teście tego roweru, parę słów przemyśleń na temat tego, co bym w nim zmodyfikował, no i oczywiście odpowiedź na pytanie z tytułu, czyli czy kupiłbym ten rower, gdybym właśnie kupował gravela, więc lecimy na klasyczną testową rundkę i podsumowujemy no już w sumie trzeci tydzień z tym rowerem. Drodzy państwo, od czego trzeba zacząć? Trzeba zacząć od tego, że jeżeli to jest wasz pierwszy film z tym rowerem, który oglądacie na Bike Show, to zachęcam, żeby sobie teraz kliknąć kartę z pierwszym filmem, ponieważ test tego roweru na Bike Show jest takim testem dwuodcinkowym i w pierwszym odcinku właśnie było takie szczegółowe omówienie tego roweru ze wskazaniem na jego konkretne plusy, minusy, na budowę, na specyfikację, analizę tej budowy, no i też tam trochę bardziej szczegółowo rozmawialiśmy na przykład o rozmiarze tego roweru. Natomiast dzisiaj bardziej takie podsumowanie i moje wrażenia, więc jeżeli to jest wasz pierwszy materiał z tym rowerem, to oczywiście sobie kliknijcie i obejrzyjcie ten główny materiał testowy. Tak jak wam mówiłem, rower towarzyszył mi około 3 tygodnie, obskoczył ze mną kilka wyjazdów, czyli trochę pojeździłem na nim tutaj w Krakowie po moich ulubionych trasach szutrowych i szutrowo-asfaltowych, tak jak dzisiaj na przykład. Ale też ten rower zabrałem chociażby ze sobą na wyjazd do Trójmiasta, więc obskoczył też cały wyjazd, obskoczył szutry Trójmiasta, Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, więc był również na wyjeździe. Było trochę kombinowane w tym rowerze, co widzieliście też w pierwszym odcinku, bo w tym rowerze na przykład testowałem, jak szerokie opony tu się mieszczą, testowałem inne koła, patrzyłem, jak wpłynie na charakterystykę tego roweru też wymiana kół i opon, no bo to są zawsze elementy, które są najprostszymi w wymianie, jeżeli chodzi o wpłynięcie na charakter, specyfikę roweru, jeżeli chodzi o jego dynamikę, prędkość i w ogóle wrażenia z jazdy, więc takie rzeczy też były przez ten okres testowane. Słuchajcie, jesteśmy w spokojnym miejscu, możemy sobie na spokojnie o tym rowerze porozmawiać, parę słów. Ja bym dzisiejszy film podzielił w taki krótki sposób na kilka najważniejszych segmentów. Na początek segment pod tytułem charakter tego roweru, czyli czego po nim oczekiwać, jak się go kupi. Moim zdaniem ten rower jest zdecydowanie bardziej dynamiczny i sztywny niż komfortowy. Nie wiem czemu spotkałem się z opiniami w internecie, że ten rower jest bardzo komfortowy, że charakter tej ramy jest bardzo komfortowy. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Uważam, że ta rama jest raczej lekka i raczej sztywna. Nie zauważyłem po niej żadnych specjalnych takich walorów komfortowych. Śmiem twierdzić, że da się na rynku skompletować rower na aluminiowej ramie z dobrą sztycą, który będzie bardzo podobny, jeżeli nie będzie bardziej komfortowy. Tutaj charakterystyka tej ramy, która jest po prostu moim zdaniem sztywna, nie jest specjalnie podatna na uginanie się, na pracę, w połączeniu z aluminiową sztycą bez offsetu, z tymi kołami, z tymi oponami, z tym kokpitem, to wszystko sprawia, że ten rower specjalnie komfortowy w sensie takim pochłaniania wibracji nie jest i osoby, które mogą taki rower kupić jako swój na przykład pierwszy karbonowy rower tego typu, pierwszy karbonowy gravel i oczekują naprawdę bardzo dużo po tego typu framesecie, no ze względu na ten materiał i na karbon, mogą być trochę zdziwione, bo ten rower nie jest wybitnie komfortowy. On jest raczej sztywny, ale ten jego charakter sprawia, że jeżeli by ktoś tutaj miał ambicje zbudowania na bazie tego framesetu naprawdę takiego dynamicznego i szybkiego roweru, dość
ścigania się po kiepskiej jakości drogach, to można tutaj zrobić całkiem fajne rzeczy, ponieważ, no tak jak Wam mówiłem, ten frameset waży około 1500, może nawet niecałe 1500 gramów, co jest bardzo dobrą wagą jak na ramę i widelec gravelowy, więc jakby tutaj wsadzić bardzo lekki napęd, lekkie koła, lekki kokpit, sztyce, to można złożyć na tej bazie bardzo lekkiego wyścigowego gravela na poziomie dużo droższych rowerów. Niemniej jednak fabryczna specyfikacja, fabryczna charakterystyka tego roweru sprawia, że on nie jest wybitnie komfortowy. Tak jak Wam mówiłem, te opony i te koła tutaj dość mocno nam wpływają na charakter tego roweru. Na pewno moim zdaniem dużo więcej można z niego wycisnąć na oponach, które mają taką troszeczkę inną charakterystykę jezdną, z mniejszymi oporami toczenia. Te opony są całkiem komfortowe. Dodatkowo dostrzegam fakt, że świetnie się ułożyły jako tubeless, ponieważ macie ten rower założony bez dentek, jako tubeless, na fabrycznych zaworkach, natomiast koła nie są zalane mlekiem, ponieważ ze względu na to, że jest to rower testowy, nie chciało mi się nawet go zalewać mlekiem. Chciałem zobaczyć, jak bardzo szczelne będzie to połączenie i muszę Wam powiedzieć, że tak sobie jeżdżę i w zasadzie dopompowuję koła dopiero gdzieś co 3 dni, co przy zestawie tubeless bez mleka jest naprawdę niezłym wynikiem, więc tutaj to połączenie tych kół Falkruma z oponami Hutchinsona naprawdę działa dobrze, jeżeli chodzi o zestaw tubeless. Natomiast samymi kołami można zrzucić nawet ponad pół kilo tego roweru. Parę osób zwracało uwagę w komentarzach w pierwszym filmie, że ten rower w fabrycznej specyfikacji nie jest zbyt lekki, bo tak jak mówiłem Wam, w takiej specyfikacji gotowy z pedałami, z koszykami na bidony i z mocowaniem do licznika wyszedł mnie 9,6 kg. Natomiast sama wymiana kół na karbonowe, niespecjalnie markowe koła, to mamy od razu pół kilograma mniej, więc tej kołami można zrzucić mnóstwo, jeżeli chodzi o wagę tego roweru. Kolejnym elementem jest oczywiście SRAM Rival, który jest grupą niespecjalnie lekką, natomiast warto zwrócić uwagę na to, że jest grupą moim zdaniem fajną. Może nie jest to grupa wybitnie lekka, natomiast umówmy się, że w tym przedziale cenowym jest to naprawdę bardzo fajny napęd elektroniczny, bezprzewodowy, sprawdzony, o ogromnych możliwościach konfiguracyjnych i co ważne, mam wrażenie, że jeżeli w tej cenie w ogóle zaczną się pojawiać rowery z elektroniką, to będzie to Apex, czyli nowa, jeszcze tańsza grupa elektroniczna od SRAMa, a tutaj Rival w przypadku tego roweru na pewno jest atutem. Kolejna kwestia, ten powrót do tego rozmiaru tutaj absolutnie uważam po teście, tak jak Wam mówiłem na początku, czyli ja mam 1,78 m wzrostu i zostawiłbym sobie tą M-kę, ale pod jednym warunkiem. Założyłbym dłuższy mostek. Testowałem ten rower ze 110, jeździło mi się fajnie. Tutaj jest fabryczna 90 i przy moim wzroście, przy moim zasięgu ramion uważam, że ten rower jest troszeczkę za krótki. Ja tutaj wolałbym mieć, gdyby to był mój rower, dłuższy mostek. Tak jak mówiłem, sprawdziłem z dłuższym mostkiem. Siedziało się wygodniej, pozycja była bardziej sportowa i wyścigowa, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że jeżeli ktoś chciałby mieć taką bardziej komfortową pozycję za kierownicą, to tutaj nie warto przeginać z tym mostkiem, ponieważ ten rower, jak widzicie, ma dość niską główkę i generalnie ma taką raczej sportową geometrię, w związku z czym może dla kogoś mojego wzrostu, kto jednak nie jest przyzwyczajony do takich bardziej wyciągniętych sportowych rowerów, ta pozycja z tym mostkiem może się okazać po prostu wygodniejsza. Duży plus za siodło, bo jest bardzo wygodne, jest to generalnie bardzo dobre siodło w tej klasie, nie mam tutaj specjalnych zastrzeżeń, mam takie samo w ponad dwukrotnie droższym rowerze i uważam, że jest to bardzo dobry wybór i naprawdę coś, za co można tutaj Riverside'a tudzież Decathlona w tym rowerze pochwalić. Na pewno nie można pochwalić za sztycę, ponieważ jest to po prostu ciężka aluminiowa sztyca, która nie dość, że sama w sobie, jeżeli chodzi o materiał, niespecjalnie pomaga, jeżeli chodzi o komfort, to jeszcze jest sztycą, jak widzicie, bez offsetu, czyli ona tak naprawdę jeszcze mniej jest podatna na pracowanie, na wyginanie się, w związku z czym no nie wpływa pozytywnie na komfort jazdy. Tutaj wrzucając jakąkolwiek karbonową sztycę z offsetem można bardzo dużo zyskać i mam wrażenie, że dla kogoś, kto nie ma zbyt dużego porównania, jeżeli chodzi o karbonowe gravele, to tak naprawdę wkładając tutaj po prostu karbonową sztycę z offsetem uzyskamy na tyle odczuwalną poprawę komfortu, że w zasadzie wybaczymy tej ramie to, że jest sztywna. Chociaż tak jak mówię, to, że ona jest sztywna, może być też w pewnych aspektach atutem. Po czasie tak naprawdę testu nie widzę z tym rowerem żadnych problemów. To nie jest długi test, zrobiłem na nim kilkaset kilometrów. Umówmy się, że nie jest to bardzo długi test. Natomiast mam wrażenie, że generalnie rzecz biorąc, ta jakość wykonania na ten etap, po tym etapie testowym nie wzbudza jakichś moich podejrzeń, a to wbrew pozorom nie jest takie oczywiste, ponieważ zdarzało mi się testować nowe rowery, droższe rowery, bardziej znanych producentów, gdzie nawet na początku coś trzeszczało, coś strzelało, coś ocierało, coś było zbyt skomplikowane i wymagało uwagi. W przypadku tego roweru mamy bardzo proste rozwiązanie, na przykład kokpitu. Nic tutaj specjalnego z tym rowerem się
nie działo. Jest to dość prosta konstrukcja, wbrew temu jest to po prostu karbonowy rower, natomiast wiele rozwiązań jest bardzo, bardzo prostych. Moi drodzy, o to też pytaliście, czy da się tutaj założyć przednią przerzutkę? Tak, da się, ponieważ jest tu zostawione miejsce na mocowanie przedniej przerzutki, jednak jak widzicie, nie ma tutaj zostawionego miejsca na kabelek przedniej przerzutki, więc tutaj, jeżeli chcielibyście pójść w napęd z 2 blatami, to musicie postawić właśnie na SRAM-a, czyli tutaj na przykład sobie kupić Rivala albo Forsa, no albo Reda, jak macie taką fantazję, czyli po prostu inną bezprzewodową przednią przerzutkę, co na swój sposób jest zrozumiałe, patrząc po tym, że byłaby to tak naprawdę najtańsza i najprostsza modyfikacja tego napędu. Natomiast jeżeli byście się uparli na grupę linkową albo na jakąś grupę Shimano z kabelkami, no to macie tutaj problem. Niemniej jednak i tak uważam to za plus, że Riverside, projektując rower, który no, z założenia ma być takim wyścigowym gravelem minimalistycznym, no i montując tutaj fabrycznie napęd z 1 blatem, jednak zostawił opcję na montaż tego drugiego blatu, po prostu korby z 2 blatami, ale właśnie w takim układzie, w którym musicie tutaj postawić na grupę bezprzewodową. To nie jest łatwy rower, to jest rower, który generalnie rzecz biorąc wymaga konkretnego odbiorcy. Zastanawiam się, szczerze powiedziawszy, sam, czy to jest dobre podejście ze strony Riverside'a. Na pewno jest odważne, w takim sensie, że to nie jest rower, w którym zostawiono uchylone drzwi do wszystkich możliwych sposobów eksploatacji, czyli no nie ma tutaj zbyt wielu mocowań do ekwipunku jakiegoś bikepackingowego. Jest to rower o dość agresywnej geometrii. Jest to rower, który na przykład narzuca nam tą bezprzewodową grupę napędową, więc no jest tutaj trochę ograniczeń, niemniej jednak jest to też w jakiś sposób inne. I jeżeli ktoś dopasuje się do tych potrzeb, po prostu poszukuje tego typu roweru, no to może być z niego zadowolony, bo naprawdę po tym okresie testowym uważam, że w tej cenie, w której on jest dostępny, czyli około 12-12,5 tysiąca, jest rowerem interesującym. Ja muszę się przyznać, że na początku w ogóle nie wierzyłem, że ten rower w tej cenie się pojawi. Kiedy pojawił się na rynku jako taka świeżynka, w sensie jako zapowiedź, Riverside, przypominam, pokazał ten rower z końcem zeszłego roku w cenie 12 tysięcy złotych. Trochę się tym wszyscy ekscytowaliśmy. No i ja osobiście uważałem, że ten rower bardzo szybko pojawi się na rynku w takiej ilości bardzo znikomej w tej cenie, a potem pojawi się w regularnej sprzedaży w dużo wyższej cenie. No i finalnie pokazał się oczywiście w wyższej cenie, bo ten rower chyba 13 albo 14 tysięcy kosztował, nawet chyba więcej niż 14 tysięcy kosztował katalogowo. No niemniej jednak rynek tutaj zweryfikował i w tym momencie, w którym nagrywam ten film, czyli w lipcu 2023, ten rower można dostać za około 12,5 tysiąca złotych, czyli co by nie było drożej niż na początku o tym rozmawialiśmy, więc tutaj trafiłem, że ten rower będzie drożej sprzedawany niż na początku, niemniej jednak 500 zł, no to jest to tutaj raczej dość drobna różnica. Tak jak Wam mówiłem, jeżeli chodzi o moje wrażenia z jazdy na tym rowerze, nie mam większych zastrzeżeń. Tak jak mówiłem, trzeba pamiętać o takich rzeczach jak charakterystyka tej ramy, jeżeli chodzi o geometrię, jeżeli chodzi o mocowania, jeżeli chodzi o prowadzenie na przykład przerzutek, po prostu napęd. Są 2 elementy, w zasadzie 3, które moim zdaniem warto by w tym rowerze zmienić. 2 są obiektywne, 1 jest bardziej subiektywny. Te obiektywne moim zdaniem to te opony. W sensie, jeżeli ktoś nie wymaga od opon, żeby były specjalnie szybkie, żeby nie miały małych oporów toczenia, no to te opony są bardzo komfortowe, są miękkie, mają też dość drobny bieżnik, który fajnie się sprawdza nawet na takim trochę bardziej mokrym podłożu. Oczywiście z tutaj jednak zastrzeżeniem, że ten bieżnik jest dość niski, niemniej jednak jest dość drobny. Natomiast faktycznie można bardzo łatwo i niedużym kosztem wpłynąć na charakterystykę taką szybkościową tego roweru, zmieniając te opony. Następnym krokiem zmieniając koła, tak jak mówiłem, jeżeli ktoś chce szybko ten rower odchudzić, to na samych kołach można ponad pół kilo zrzucić, wydając około 4,5 do 5 tysięcy złotych. No mniej więcej tyle kosztują na przykład koła od polskich producentów karbonowe, gravelowe, czy od Evanlighta, czy od Dandy Horse'a, czy od innych tego typu firm. Kolejną rzeczą subiektywną, która mi się na rowerze nie podobała, jest kierownica. Generalnie rzecz biorąc, z jednego powodu ma zbyt duży drop. Po prostu ten drop jest tak duży, rozgięcie tej kierownicy jest tak duże, że dla mnie ono po prostu wyklucza w zasadzie jazdę po płaskim na dolnym chwycie. Wyjątkowo rzadko, z wszystkich rowerów, na których jeżdżę, wyjątkowo rzadko tutaj sięgałem po dolny chwyt, bo rozgięcie tej kierownicy jest po prostu za duże i uważam, że każdy, kto będzie na tym rowerze jeździł, praktycznie nie będzie z tego dolnego chwytu poza terenem i jakimiś zjazdami korzystał, a szkoda, bo gdyby to była kierownica nawet też z flarą, czyli z tym rozgięciem, ale gdyby to była kierownica z niższym dropem, no to bardzo fajnie, bardzo często byśmy schodzili podczas jazdy nawet szybkiej po płaskim na ten dolny chwyt, żeby trochę dać odpocząć plecom, żeby zmienić pozycję, a przy tak dużym rozgięciu dla mnie ten wariant chwytu, czyli dolny chwyt jest w zasadzie martwy, bo po prostu jeździ mi się na nim bardzo niewygodnie. Widziałbym to jakąś kierownicę z niższym dropem. No i oczywiście ta sztyca, o której Wam mówiłem. No to jest element, którym raz, że trochę wagi możecie zaoszczędzić, 2, pakując tutaj karbonową sztycę z offsetem, zyskacie bardzo dużo na komforcie jazdy.
Tak podsumowując, jest jeszcze jeden wątek, który myślę, że powinien się pojawić w tym materiale, czyli odpowiedź na pytanie tych, którzy mogą pytać o to, czy w tym rowerze jest potencjał do tego, żeby z niego zrobić takiego road plusa. Czyli co jeśli chcielibyśmy tutaj jeździć z większym blatem albo na przykład z 2 blatami też na szosowych kołach i szosowych oponach. I tutaj wydaje mi się, że uzyskamy efekt dość podobny do tego, który miałem w przypadku Ridleya Kanzo Fasta, z zastrzeżeniem jednak, że ten rower jest około kilograma, nawet ponad kilogram cięższy niż Kanzo Fast w takiej specyfikacji, w jakiej miałem. Natomiast mam wrażenie, że jeżeli chodzi o geometrię i tym podobne rzeczy, będzie bardzo podobnie. Czytaj nie idealnie, bo jednak tutaj kąt wyprzedzenia tego widelca, to jak są poukładane proporcje w tym rowerze, to jak on reaguje, to wszystko sprawia, że ten rower raczej jest taki stabilny i przewidywalny niż dynamiczny jak szosa, więc są na rynku gravele dużo bardziej szosowe, ale oczywiście ma to swoje plusy, ma swoje minusy, bo to też oznacza, że w terenie ten rower faktycznie jest bardziej stabilny, no i też nie da się ukryć, że do takiej jazdy został stworzony, do takich zastosowań, bo jednak, co by tu nie mówić, jest to i ma to być gravel. Słuchajcie, na koniec w tym zachodzącym słońcu odpowiedź na kluczowe pytanie, pierwsze pytanie w tym filmie, pytanie tytułowe, czyli czy ja bym kupił ten rower. No i to słuchajcie, jest trudne pytanie, ponieważ tutaj trzeba sobie postawić 2 hipotetyczne sytuacje, czyli po pierwsze, czy kupiłbym go jako ja. I tutaj uważam, że ten rower ma bardzo dużo plusów z mojej perspektywy, ponieważ no, część z Was, która śledzi Bike Show, zna moje preferencje. Wie, że lubię rowery takie bardziej minimalistyczne, jeżeli chodzi o gravele, takie raczej szybkie, raczej sztywne, z raczej agresywną geometrią, więc to by mi się akurat w tym rowerze podobało i uważam, że byłby fajną bazą do budowy, no bo tak naprawdę jak popatrzycie na rynkowe rowery, no to w tym przedziale cenowym raczej dominują trochę bardziej turystyczne rowery, co oczywiście może być dla wielu osób plusem, w sensie większa ilość mocowa i większa uniwersalność. Natomiast tutaj fakt, że ten rower jest tak mocno pozbawiony tego typu elementów i raczej jest bardzo minimalistyczny i wygląda po prostu na taki wyścigowy gravel, no dla mnie mogłoby to być jakimś plusem i też uważam, że w sytuacji, w której funkcjonujemy, bo funkcjonowałbym na rynku, gdzie nie miałbym absolutnie żadnych znajomości, nie miał żadnych rabatów. Umówmy się, że większość osób, która już jakiś czas w rowerowym świecie działa, w sensie nawet po prostu osób jeżdżących na rowerach, gdzieś zaprzyjaźnionych ze swoimi sklepami rowerowymi, jakieś tam rabaty ma, więc coś tam ponegocjować może. Niemniej jednak, gdybym na ten rower patrzył w perspektywie takiej, że nie jestem w stanie uzyskać rabatu na żaden inny rower, to faktycznie w tej cenie około 12,5 tysiąca złotych byłaby to również do rozbudowy fajna baza, no bo sam lekki frameset w połączeniu z tym napędem daje możliwość po dopasowaniu pozostałych komponentów złożenia w naprawdę przyzwoitej cenie roweru, który by ważył sporo poniżej 9, a myślę, że nawet trochę ponad 8 kg, na elektronicznym napędzie i z fajnym charakterem. Natomiast czy ja bym ten rower wybrał, gdybym był po prostu klientem, który szuka swojego na przykład pierwszego karbonowego gravela? To zależy właśnie od tego, czy jesteście w stanie zaakceptować pewne cechy tego roweru, czyli czy nie przeszkadza Wam to, że on nie jest uniwersalny, nie jest bardzo turystyczny, jest raczej minimalistyczny, raczej agresywny, dość sztywny, no i narzuca też pewne konkretne rozwiązania, jeżeli chodzi chociażby o napęd. Mam nadzieję, że na podstawie tego i poprzedniego filmu jesteście w stanie sobie wyrobić zdanie o tym rowerze na tyle, żeby podjąć świadomą decyzję przy zakupie. Bo tak jak mówiłem, ten rower ma swoje plusy, ma swoje minusy. To nie jest tak, że to jest jedyny rower na rynku w tej cenie i nie ma absolutnie żadnej konkurencji, bo ta konkurencja już się pojawia. Czasami wiąże się z różnymi kompromisami, bo tutaj nie będziecie mieć elektronicznego napędu, tutaj będzie coś innego trochę gorszego, może coś będzie lepszego, ale ta konkurencja gdzieś jest, więc uważam, że jest to krok w dobrą stronę, w sensie Decathlon i Riverside zrobili naprawdę ciekawy rower, który do pewnych osób może naprawdę trafić. I uważam, że jest to w swoim przedziale cenowym interesujący rower. Natomiast tak jak mówiłem, jest to bardzo konkretny rower. To nie jest zupa pomidorowa, więc trzeba się troszeczkę zastanowić nad tym, czy pewne cechy tego roweru będą Wam pasowały. Tak czy siak ja Wam dziękuję za ten test. Oczywiście dziękuję Decathlon Polska za dostarczenie tego roweru. Dziękuję za odwagę, bo testy na Bike Show czasami przybierają różny obrót i staram się też wyłapywać takie różne niuanse i też opowiadać o tych rowerach ze swojej perspektywy, która też jest dość specyficzna, więc fajnie, że udało się ten materiał na moich tutaj zasadach zrealizować, bez ingerowania w materiał, bez sprawdzania, co ja chcę powiedzieć i bez własnych sugestii. To jest naprawdę dla mnie bardzo ważne w takich współpracach, żeby móc pokazać widzom naprawdę ciekawy rower, bo ja nie zabieram się za tematy, które moim zdaniem nie są ciekawe, ale żeby zrobić to w taki sposób, w którym ktoś naprawdę może podjąć decyzję, z której będzie zadowolony, bo nie ma nic gorszego niż nagadać same superlatywy na jakiś temat, na temat jakiegoś konkretnego roweru, po to, żeby ktoś się wpuścił w maliny i był potem niezadowolony i na producenta, i na mnie, i generalnie rzecz biorąc po prostu, żeby była to jedna wielka
kicha, więc fajnie, że ten materiał się udało tak zrealizować. Póki co Wam dziękuję, oczywiście zachęcam do subskrypcji Bike Show, do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, jeżeli Wam się podobał, no bo właśnie dzięki Waszym zasięgom, dzięki interakcji takie testy mogę realizować. Póki co Wam dziękuję, do zobaczenia. Hej!